Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym tutorialu. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taką wspaniałą torebkę, którą już się zachwycam i już ją noszę. Mam również drugą wersję w trochę mniej moich kolorach, ale chcę Wam pokazać różne wersje z dłuższymi uchwytami, z krótszymi uchwytami, z wszytą bazą z zamkiem albo z wszywaną podszewką, więc to wszystko będę Wam po kolei pokazywała. Dzisiaj zajmiemy się wspólnym szydełkowaniem tej wersji torebki. Zapraszam Was bardzo serdecznie na zakupy do mojego sklepu internetowego, gdzie znajdziecie wszystkie materiały do wszystkich tutoriali, które na moim YouTubie się pokazują. Jeżeli czegoś nie ma, to ja się staram to bardzo szybko uzupełniać. Jeżeli któryś materiałów do któregoś tutorialu nie możecie znaleźć, śmiało do mnie piszcie. Ja się staram, żeby właśnie nie tylko promować rękodzieło, nie tylko mieć dla Was gotowe tutoriale na gotowe robótki, ale również pomóc Wam zaopatrzyć się w jednym miejscu we wszystko, co jest potrzebne do zrobienia. I tak jest również tym razem. Potrzebujemy sznurka poliestrowego. Ja wykorzystałam sznurek poliestrowy Ombre. To jest jeden motek, który ma 300 metrów i z jednego motka spokojnie zrobicie taką torebkę. Potrzebujemy również dno z ekoskóry w rozmiarze 10×30. No i teraz w zależności od tego, jak chcecie torebkę wykończyć, tutaj akurat są długie uchwyty 60 cm, uchwyty z ekoskóry, które sobie montujecie na skręcanych nitach. No i do tej torebki zamontowałam również bazę z zamkiem. Oczywiście linki zostawiam Wam w opisie. Ta druga torebka ma krótkie uchwyty i będzie miała wszywaną podszewkę, ale to już w kolejnym filmie. Zatem zaczynamy. Na początek jest nam potrzebne dno, sznurek i troszkę mniejsze szydełko. Całą torebkę ja wykonałam szydełkiem w rozmiarze 5 mm, natomiast do obrabiania tego dna i tej bazy zdecydowanie wygodniejsze jest szydełko mniejsze. Może być 4 mm albo nawet 3 mm, bo chodzi tylko o to, żeby w te dziurki łatwo się wbijać i przeciągać sznurek. Pierwsze okrążenie na pewno pójdzie nam najwolniej, a potem już będzie tylko lepiej. Na początek również decydujemy, który kolor chcemy mieć na dole, od którego koloru do którego ma się nam kolor zmieniać, bo można pociągnąć sznurek ze środka, tak jak tutaj producent przygotował, albo można go rozwijać od zewnątrz i wtedy będzie odwrotna kolorystyka. Zatem decydujemy, od którego koloru zaczynamy, przygotowujemy szydełko w rozmiarze 4 mm maksymalnie, no i zaczynamy. Pokazuję tutaj też na tej mojej drugiej torebce, w jaki sposób rozkładają się podwójne półsłupki, ponieważ tutaj dziurki są zbyt rzadko, żeby wystarczyło po jednym półsłupku w każdej dziurce, więc będziemy robić tych podwójnych półsłupków dużo więcej. Ja proponuję, żebyście, jeżeli bierzecie ten sam sznurek, nie kombinowały, bo ja próbowałam kilkanaście chyba razy, żeby rzeczywiście później równiusieńko i prosto szło do góry, więc myślę, że wszyscy trzymajmy się tego samego wzoru. Zaczynamy gdzieś z boku. Przyglądamy się też, jak wygląda układ tych dziurek. Można sobie zacząć gdzieś tutaj i dwa pierwsze oczka, takie, które jeszcze tutaj nie są zakręcone, będziemy robić w nich po 2 półsłupki. U mnie na zaokrągleniu, czyli tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dokładnie w 11 miejscach mam podwójne, a później dopiero pojedyncze. Więc najlepiej sobie też tak policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. W tych oczkach będę robić po 2 półsłupki, więc ja sobie zacznę gdzieś tutaj. Wbijamy szydełko w któreś z oczek. Łapiemy od spodu. Przeciągamy. Następnie pobieramy jeszcze raz i przeciągamy. I to jest pierwszy półsłupek. Teraz wracamy do tego samego oczka, pobieramy jeszcze raz, przeciągamy, wyciągamy do góry mocno, tak żeby, zobaczcie, połowa pętelki była na poziomie bazy, a jeszcze druga połowa, żeby była wyżej, bo inaczej wyjdzie zdecydowanie za ciasno, baza zacznie się skręcać. Pobieramy i przeciągamy. Następne oczko, ja też tutaj zrobię 2 półsłupki. Pobieramy, przeciągamy. Zobaczcie, tutaj by się naprawdę jeszcze przydało szydełko mniejsze, 3 mm, ale akurat takiego nie mam z rączką, a nie lubię
takich cienkich szydełek bez rączki przy pracy ze sznurkiem, bo to się ciężko pracuje. Przy okazji, po wbiciu, wracam do tego samego oczka. Po wbiciu, zobaczcie, pilnuję, żeby ta końcówka sznurka od razu mi się wrabiała. Pobieram, wyciągam, pobieram, przerabiam. I wszystko ładnie układamy. Teraz jesteśmy na prostej drodze i robimy 2 pojedyncze, podwójny, 2 pojedyncze, podwójny, 2 pojedyncze, podwójny. Aż dojdziemy ponownie tutaj. Robimy symetrycznie, więc jeżeli tutaj na tej prostej drodze ja mam 2 podwójne, to wiem, że te 2 również tutaj będą podwójne. Żeby znowu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oczek to były oczka, gdzie będzie po 2 półsłupki. Natomiast tutaj na tej prostej drodze będzie dokładnie w 5 miejscach również podwójny. Czyli mamy tutaj 11, tu 5 i tu 5 podwójnych, a w pozostałych oczkach pojedyncze półsłupki. Pobieram, przeciągam, następne oczko. Wyciągam, pobieram, przerabiam i mam 2 pojedyncze, następnie podwójny. Tak pracuję do końca, czyli 2 pojedyncze, podwójny, 2 pojedyncze, podwójny. Tutaj się spotykamy na zaokrągleniu. Zrobiłam tutaj tę prostą drogę i jak widzicie raz, 2, 3, 4, w 5 miejscach mam podwójne 2 półsłupki w jedno oczko. Teraz jestem na zaokrągleniu. W 11 kolejnych oczkach zrobię po 2 półsłupki w jednym oczku. Następnie znowu 2 pojedyncze, podwójne, 2 pojedyncze, podwójne. Moja baza ma dokładnie 56 oczek naokoło. Ma wymiary 10 na 30 cm i 56 oczek naokoło. No i jak widzicie, w 32 oczkach dokładnie robię podwójne, czyli więcej jest podwójnych niż pojedynczych. Myślę, że z tym sobie poradzimy, więc spotkajmy się już na łączeniu okrążeń. Mamy obrobioną całą bazę, tak to wygląda. I teraz przechodzimy do pierwszego okrążenia na ścianki. Pierwsze okrążenie ściany to będą zwykłe półsłupki robione pod tylną nitkę i pod poprzeczną pętelkę. Już zaraz tłumaczę, o co chodzi, ale najpierw musimy zamknąć okrążenie. Ściągamy szydełko i już możemy teraz zmienić szydełko na większe. Wbijamy się od spodu w to pierwsze oczko, które tutaj jest przy tych 2 pierwszych półsłupkach, które zrobiłam. Wbijamy się od spodu, zakładamy pętelkę na szydełko, przeciągamy ją na drugą stronę. Nie aż jakoś nie wiadomo jak mocno, połowa tej pętelki zostaje tutaj i ona będzie nam udawała oczko przynależne do pierwszego półsłupka tego okrążenia, czyli tutaj. Teraz ściągamy tę poprzeczną pętelkę, pilnujemy, żeby ona nam nie spadła z szydełka i wbijamy się pod tylną nitkę tej połowy tej poprzecznej pętelki, czyli tutaj, pod tylną nitkę. Następnie dokładamy poprzeczną pętelkę, która jest od spodu oczka, tutaj. Jeżeli tutaj tej poprzecznej pętelki nie widzicie, jeżeli jej nie dołożycie, to też się nic strasznego nie stanie. Ja sobie dokładam tę poprzeczną pętelkę, następnie pobieram sznurek, cały czas pilnuję, żeby ta pętelka, która tutaj jest, nam nie spadła z oczka. Pobieramy, przeciągamy, dokładamy pętelkę, która jest tutaj, pobieramy i przerabiamy. I mamy w ten sposób pierwszy półsłupek wykonany. Teraz przechodzimy do następnego oczka, to jest oczko nad drugim z tej pary, półsłupkiem. Wbijamy się w tylną nitkę oczka, tak? To jest całe oczko, ta literka V, a to jest jego tylna nitka, więc wbiłam się pod tylną nitkę i również wbijamy się pod tylną pętelkę. Tu widać, to jest ta pętelka. Poprzeczne pętelki pod oczkami wyglądają tak. I będziemy łapać również te pętelki. Dzięki temu ścieg będzie taki trwalszy, nie będzie żadnych dziurek pomiędzy dnem a ścianką, no i ścianki będą się lepiej formowały. Zatem dołożyłam poprzeczną pętelkę, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam. Następne oczko, tylna nitka, poprzeczna pętelka pod spodem, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam. Następne oczko, tylna nitka, poprzeczna pętelka, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam. I tak robię jedno pełne okrążenie. Na łączeniu się spotykamy. Mam już całe okrążenie półsłupków.
Przechodzimy teraz do okrążenia trzeciego. To już będzie właściwe okrążenie naszego właściwego ściegu. Tu jeszcze mam jeden do zrobienia. Półsłupeczek. I teraz zabieramy się za łączenie okrążenia. Znowu ściągamy szydełko z pętelki. Wbijamy się od spodu pod pierwsze oczko. Oczko to będzie tutaj to, które jest pomiędzy pierwszym a drugim półsłupkiem. Tutaj jest oczko. Wbijamy się od spodu. Następnie zakładamy tą zdjętą pętelkę na szydełko i przeciągamy ją przy pomocy szydełka na wewnętrzną stronę. Nie zostawiamy tutaj aż bardzo nie wiadomo jak luźnej tej pętelki, ale połowa pętelki jest na górze, a druga połowa, zobaczcie, zostaje tutaj. Nie robimy czegoś takiego, żeby to ściągnąć, żeby te oczka dwa przybliżyły się do siebie, tylko ta poprzeczna pętelka, ona też nam udaje oczko. Dzięki temu, że połowa jej tutaj wystaje, że tak powiem, na tę stronę, to ścieg jest naprawdę idealny i w ogóle niewidoczne jest łączenie okrążeń. To się też tyczy w ogóle szydełkowania ściegiem tkanym na przykład. Zawsze połowę tej pętelki tutaj zostawiamy. I teraz po przeciągnięciu tej pętelki ściągamy szydełko i w oczko, w półsłupek, już teraz ściegiem tkanym, a ścieg tkany polega na tym, że nie wbijamy się normalnie w oczka, tylko wbijamy się w środek literki V pomiędzy nóżki półsłupka. Kierujemy się do półsłupka, który jest na prawo od tej pętelki, czyli dokładnie pod tą połową pętelki, o której teraz mówiłam. Pod nim, pod tą pętelką jest pierwszy półsłupek okrążenia, pierwsza literka V. Wbijamy szydełko pomiędzy dwie nóżki tej pętelki, tak, żeby po drugiej stronie również wyjść pomiędzy nóżkami tej pętelki. Tu jesteśmy pomiędzy nóżkami i pod poprzeczną pętelką od tej strony. Tak, wbijamy się w półsłupek pomiędzy nóżki, pobieramy sznurek, przeciągamy, pilnujemy cały czas, żeby ta pętelka nam tutaj nie uciekła, wyciągamy dość mocno do góry, dokładamy pętelkę, która jest przełożona na tę stronę, pobieramy i przerabiamy. I mamy zrobiony półsłupek ściegiem tkanym, czyli półsłupek ściegiem tkanym wygląda tak, że pierwszy półsłupek niżej jest tutaj, a z jego środka wychodzi kolejna literka V, kolejny półsłupek w kolejnym rzędzie. Teraz, jak wygląda nasz ścieg? Nasz ścieg wygląda tak, że wracamy półsłupkiem, znowu ściegiem tkanym do tego samego oczka. Czyli robimy taką nawrotkę, wracamy znowu w to samo oczko, z którego tutaj teraz wychodzi ten półsłupek, tutaj wracamy i robimy drugi półsłupek w tym samym oczku. Dzięki temu mamy tutaj dwie literki V, dwa półsłupki wystające z jednego oczka, wychodzące. Dobrze, teraz przechodzimy dalej. Pomijamy kolejny półsłupek, czyli ten. Wbijamy się w następny, szukamy następnego. Te półsłupeczki ładnie, te literki V są pomiędzy oczkami dokładnie. Zobaczcie, jest oczko, oczko i w dół patrzymy, jest literka V. Czyli pomijamy następne, a w kolejnym robimy znowu dwa półsłupki ściegiem tkanym. Czyli wbijamy się pomiędzy nóżki i jeszcze raz zajrzymy sobie na drugą stronę, jak wychodzimy tutaj. Wychodzimy również między dwiema nóżkami tego oczka. Tu jest pierwsza nóżka, tutaj jest druga i pod poprzeczną pętelką. Nie wychodzimy tutaj wyżej, tylko też pod tą poprzeczną pętelką. Wtedy jest prawidłowo i wtedy również od środka, od wewnętrznej strony torebki, jeżeli nie będziecie chciały robić żadnej podszewki, będzie to wyglądało jak najbardziej estetycznie. Pobieramy, przeciągamy i wyciągamy do góry. Zasada ściegu tkanego, tak, przypominam, wyciągamy mocno do góry. Tu nie chodzi o to, żeby było nie wiadomo jak ciasno. Pobieramy, przerabiamy, wracamy do tego samego oczka i robimy drugi półsłupek w tym samym oczku. Czyli robimy takie półsłupki parami. Znowu pomijamy kolejny półsłupek, przechodzimy do następnego, wbijamy się pomiędzy nóżki i robimy tutaj dwa półsłupki. Raz, wracamy do tego samego, wyciągamy do góry i dwa. Tak to ma na ten moment wyglądać. Pomijamy następny półsłupek, przechodzimy do kolejnego. Raz, wracamy do tego samego, wyciągamy do góry i dwa. I tak obrabiamy wszystko naokoło. Teraz już na pewno nam się tutaj będzie zwijało do środka. Za chwilę sobie przewiniemy to na właściwą stronę. Zbliżam się do końca okrążenia.
pomijam 2 półsłupki w jedno i wszystko się zgadza, dzięki temu, że naokoło było w poprzednim okrążeniu, tu gdzie były same półsłupki, że była parzysta liczba oczek, no to tutaj 1 półsłupek zostaje, więc wszystko idealnie się zgadza i jest symetrycznie. Teraz zapamiętujemy od tego momentu, jak rozpoczynamy kolejne okrążenia, ponieważ od tego momentu wszystkie kolejne okrążenia wykonujemy tak samo. Ściągamy pętelkę z szydełka, wbijamy się znowu w poprzeczne oczko tutaj, pierwsze oczko okrążenia. Ja sobie zawsze przy pomocy szydełka jeszcze prostuję te 2 półsłupki, które są pod spodem. Zakładamy pętelkę, którą zdjęliśmy z szydełka, przeciągamy ją na właściwą stronę. I teraz, uwaga, uwaga, wbijamy się w oczko, które jest na lewo od tej pętelki, czyli tutaj. Nasz ścieg będzie wyglądał tak, że w każdym kolejnym okrążeniu będziemy robić 2 półsłupki ściegu tkanego w lewy półsłupek z tych par. Czyli będzie tutaj, tu znowu w lewy, tu znowu w lewy, tak? Po 2 półsłupki ściegiem tkanym w lewy półsłupek pary wykonanej w okrążeniu poprzednim. Czyli ściągamy pętelkę z szydełka, zatem szydełko wkładamy ściegiem tkanym, czyli pomiędzy nóżki półsłupka. Pobieramy, przeciągamy, dokładamy pętelkę z szydełka, pobieramy, przerabiamy i wracamy do tego samego oczka, robiąc drugi półsłupek w tym samym oczku. Myślę, że tutaj zrobiło mi się za luźno. Ta poprzeczna pętelka trochę za bardzo tutaj wyszła. To nie ma być aż tak, tym razem aż tak tutaj luźno. Ma być połowa. Połowa tu i połowa tu, więc ja sobie to poprawię. O, w ten sposób. Chcę, żeby łączenie było jak najmniej widoczne. Zatem jeszcze raz. Z pary z poprzedniego rzędu dokładam dokładam pętelkę, pobieram, przeciągam, wracam, robię drugi półsłupek. O, i teraz jest w porządku. Znowu kolejna para, tu mamy parę kolejnych półsłupków, wbijamy się w drugi z tej pary pomiędzy nóżkami i znowu zwracam uwagę, że tutaj również mamy wyjść pomiędzy nóżkami. Tu jest jedna nóżka, tu jest druga i pod poprzeczną pętelką, więc się wszystko zgadza. Pobieramy, przeciągamy, drugi półsłupek. O, i już widać, że nam tutaj będzie to leciało na lewą stronę, dokładnie tak jak ma być. Kolejna para, nas interesuje lewy półsłupek z tej pary, kolejna para, lewy półsłupek z tej pary, 2 półsłupki ściegiem tkanym w jedno oczko i tak mamy zrobione tutaj pierwsze. Wszystko się zwija do środka. Myślę, że jeszcze to okrążenie zamknijmy w ten sposób. Spotykamy się. Nie zrobiłam jeszcze całego okrążenia, ale już jest mi tutaj bardzo niewygodnie przez to, że to się zwija do środka, więc zatrzymuję na chwilę robótkę, bo to jest dobry moment, żeby wywinąć wszystko na właściwą stronę. Widzimy, że tutaj jest dno, więc w pewnym momencie robimy porządki i wszystko dokładnie wywijamy na właściwą stronę. Tutaj, dzięki temu, że robiliśmy pod tylną nitkę tylko, ma być ładny rancik, więc tutaj mamy półsłupki, rancik i półsłupki, pierwsze okrążenie po tej stronie. Dla naszego ściegu absolutnie się tutaj nic nie zmienia. Po prostu teraz będziemy to sobie tutaj w tę stronę układać, ale no nic się, mówię, nic się nie zmienia. Lecimy z prawej strony na lewą, tak jak było, tak robimy dalej i spotkamy się na łączeniu. I już mamy łączenie okrążenia. Ściągamy pętelkę z szydełka, wbijamy się od spodu, wyrównujemy lekko, pętelka na szydełko, pętelka na drugą stronę, ściągamy, wbijamy się lekko na lewo, podążamy. Pobieramy,
przeciągamy, dokładamy pętelkę zdjętą z szydełka, pobieramy, przerabiamy i wracamy do tego samego półsłupka, robiąc drugi półsłupek dokładnie w ten sam sposób. Następna para, lewy półsłupek nas interesuje, 2 półsłupki ściegiem tkanym w lewym półsłupku z tej pary. Następna para, lewy półsłupek i tak pracujemy cały czas. Tak pracujemy cały czas, zamykamy okrążenie w ten sam sposób, wbijamy się znowu w lewy półsłupek delikatnie od pętelki, robiąc 2 półsłupki i tak pracujemy, robimy dużo więcej okrążeń, tak naprawdę prawie, że już aż nam się sznurek będzie kończył, więc spotykamy się, kiedy już będziemy miały dużo więcej okrążeń zrobionych. Moja torebka jest już dużo większa. Już ma taką wysokość, że jest to wysokość akceptowalna, ale jeszcze mam trochę sznurka, więc będę robić dalej. Natomiast zatrzymuję się, żeby już powiedzieć o możliwościach wykończenia tej naszej torebki. Jak widzicie, ja mam dwie. Druga jest z takiego sznurka, połączenie takiego musztardowego z kaki i przygotowałam sobie również akcesoria, które są dostępne w moim sklepie, bo chcę te dwie torebki zrobić inaczej. Do tej torebki będę chciała wszyć podszewkę, która będzie miała magnesik, czyli będzie to pierwszy film, na którym będzie wszywana podszewka. On pojawi się za jakiś czas. I tutaj będzie magnes i ta torebka będzie zapinana i będzie na krótkich rączkach. Zatem przygotowałam sobie tutaj możliwie najbardziej pasujące kolorystycznie rączki o długości 40 cm. To są rączki z ekoskóry, dostępne w moim sklepie. Myślę, że to będzie taka idealna torebka do ręki. Tutaj ją ciężko pokazać w kadrze, bo się nie mieści, ale na pewno zobaczycie i się przyjrzycie, zresztą były już widoczne na zdjęciach początkowych. Natomiast tę torebkę zrobiłam na czarnej bazie i zamierzam ją również czarnym kolorem wykończyć, bo uważam, że do fuksjowego czarny wygląda idealnie. I mam tutaj taką gotową bazę z zamkiem. To jest baza również z ekoskóry, też w kolorze czarnym i będę chciała tutaj do środka wprowadzić bazę na zamek. Natomiast uszy, również z ekoskóry, przygotowałam sobie długie. To są uszy w rozmiarze 60 cm, do tego będzie ta baza z zamkiem, więc finalnie pokażę Wam dwie tym samym wzorem robione, ale tak naprawdę różne torebki. Pora zatem, ponieważ i tutaj są potrzebne rączki, więc są potrzebne również miejsca do wprowadzenia tych rączek, bo tutaj ściek jest bardzo zbity i tutaj nie ma gdzie ich wprowadzić bez zrobienia specjalnej przestrzeni na to. Więc teraz się za to zabierzemy, za obrabianie bazy z zamkiem i za przygotowanie naszej torebki, żeby można było zamontować uchwyty. Ponieważ bardzo chciałabym uniknąć sytuacji, że zabraknie mi na koniec sznurka, to ja sobie rozwinęłam resztę sznurka, jaka mi została i teraz obrobię bazę, to będę miała już gotowe, a później resztę sznurka wykorzystam do wykończenia torebki. Baza ma dziurki tak samo jak dno, więc po prostu łapiemy w dowolnym miejscu. I tutaj są dziurki bardzo gęsto rozmieszczone, więc robimy jeden półsłupek w każdej dziurce. Oczywiście przy okazji ja sobie już tutaj podaję ten początkowy sznureczek, żeby on już mi się wrobił, żebym nie musiała się tym martwić później. Jeżeli uważacie, że jest taka potrzeba, można w narożniku zrobić 2 półsłupki na zakręt. Myślę, że to będzie dobra opcja, bo nie będzie nam się to tutaj tak mocno marszczyć. Obrabiamy naokoło, spotykamy się tutaj. Kiedy już zakończymy, odcinamy sznurek, wyciągamy go i zamykamy ostatnie okrążenie w ten sposób, że wkładamy szydełko od spodu pod pierwsze prawidłowe oczko, przeciągamy końcówkę sznurka, następnie znowu od spodu wbijamy się w ostatnie wykonane oczko, w środek i przeciągamy sznurek jeszcze raz. I w ten sposób mamy ostatnie wykonane oczko. Teraz można tę końcówkę tutaj
od spodu pod kilkoma oczkami schować i opalić końcówkę, trochę ją przyklepać, ona się stopi i przyklei pięknie do tych sznurków, które tutaj są i wszystko będzie dobrze zabezpieczone. Tak wygląda obrobiony zamek. Wracamy do naszej części głównej torebki. Tutaj mam jeszcze niezamknięte okrążenia. Na razie założyłam sobie znaczniki i teraz planujemy, w których miejscach zrobić uchwyty. Ja to robię w ten sposób, że zakładam znaczniki, będziemy pomijać taką jedną parę półsłupków. I tutaj, i po drugiej stronie też w dwóch miejscach. Natomiast w środku, pomiędzy tymi znacznikami, czyli tymi miejscami, gdzie będzie dziurka na uchwyt, mam jeszcze 8 par. Liczę tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Założyłam znaczniki po drugiej stronie dokładnie tak samo. Mniej więcej na początek sobie zaplanowałam, założyłam znaczniki w tych miejscach, gdzie te pary będę pomijała i sprawdzam, czy po środku również mam 8. Następnie składam torebkę tak i sprawdzam, czy znaczniki mi się tutaj mniej więcej parują. I ostatnia ważna rzecz, liczymy sobie pary tutaj i tutaj. Czy nie jest tak, że na przykład z jednej, czy na pewno jest po 12 par, albo jeżeli macie jakoś tam inaczej, to żeby było równo tutaj i równo tutaj. Żeby nie było, że tu jest 11, a tam jest 14 na przykład, czyli gdzieś znacznik jest przesunięty. I teraz zamykamy okrążenie normalnie, tak samo jak było do tej pory zamykane. I zatrzymujemy się przed znacznikiem, czyli szydełkujemy tak samo, jak robiłyśmy do tej pory, a zatrzymujemy się przy znaczniku. Drugi półsłupek z tej pary. Wszystko zaczynamy tak samo. Robimy drugi półsłupek ściegiem tkanym. Zamknięcie. Wracamy do tego samego oczka. Drugi półsłupek i następna para, lewy półsłupek. I tak cały czas tym samym ściegiem dochodzimy do znacznika. W miejscu, gdzie jest znacznik, zamiast robić tutaj 2 półsłupki, znacznik ściągamy, robimy 2 oczka łańcuszka, 1, 2 i przechodzimy od razu do następnej pary. I w drugi półsłupek z następnej pary robimy znowu 2 półsłupki ściegiem tkanym. No i co się stało? I powstała nam tutaj piękna dziurka na uchwyt. Tak pracujemy naokoło, robiąc te same dziurki w 3 następnych miejscach, gdzie mamy znaczniki i spotykamy się na łączeniu. Kiedy już zrobimy to okrążenie, gdzie mamy dziurki, to robimy jedno jeszcze okrążenie takie, które nam zabezpieczy całą torebkę i będzie to okrążenie oczek ścisłych pod tylną nitkę, więc zamykamy już w tej chwili okrążenie inaczej. Zamykamy oczkiem ścisłym w pierwsze oczko pod tylną nitkę właśnie. I następne oczka również. Pod tylną nitkę każdego oczka robimy oczko ścisłe. Można robić również pod całe oczko, jeżeli taka wersja bardziej Wam się podoba. Popróbujcie sobie, które wykończenie jest według Was bardziej atrakcyjne albo bardziej estetyczne. I jak dojdziemy tutaj do tych 2 oczek łańcuszka na dziurkę, to też nic nie zmieniamy, tylko pod tylną nitkę tych oczek łańcuszka robimy oczko ścisłe. Następne tak samo. I tak robimy naokoło, aż zrobimy pełne okrążenie i tak naprawdę torebka sama będzie gotowa. Pilnujemy, żeby została nam jeszcze odrobina sznurka do przyszycia naszej klapki z zamkiem. Gdy dojdziemy do miejsca, gdzie było rozpoczęcie, to robimy ostatnie oczko ścisłe troszkę niżej. Następnie odcinamy sznurek, wyciągamy go. Przy pomocy szydełka przekładamy na wewnętrzną stronę i tak samo musimy teraz od spodu troszkę go schować pod kolejnymi oczkami, następnie przypalamy końcówkę, troszkę ją przyklepujemy, żeby się skleiła z innymi sznurkami i to mamy już gotowe. Ostatnia rzecz to szycie bazy z zamkiem. Ona wygląda tak, jest jakby... Można powiedzieć, że trochę za krótka, nie będę obrabiała tutaj, nie będę przyszywała całości, tylko i wyłącznie przyszyję te długie brzegi. Tu i tu.
A to niech sobie tutaj będzie w ten sposób obrobione, ładnie będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o miejsce szycia, będę łapała igłą, taką igłą do włóczki, czyli igłą z dużym oczkiem i z tępą końcówką. Będę łapała zewnętrzną nitkę oczka tutaj, a tu szukamy sobie rzędu, w którym będzie nam wygodnie zszywać, tylko pamiętamy, żeby zostawić miejsce, gdzie są te dziurki do przyszycia uchwytów, żeby nie przyszywać tutaj, no bo sobie zaszyjecie miejsce, gdzie mają być uchwyty, więc przyszywamy rząd głębiej. Oczko do oczka po prostu igłą i nitką. Potem przymocujemy uchwyty i torebkę. Obie torebki są już gotowe, mają zamontowane uchwyty, więc za chwilę pokażę Wam je na większej liczbie zdjęć. Ta torebka ma w środku zamek, ma wszytą bazę z zamkiem, więc jest bardzo, bardzo bezpieczna. Dopasowane uchwyty, dopasowany kolor dna, a ta druga torebka, tak jak wspomniałam, będzie miała wszywaną podszewkę. Więc już niedługo taki film na pewno pojawi się na moim kanale. Zatem teraz zapraszam Was do zobaczenia większej liczby zdjęć, a za to wspólne szydełkowanie bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam oczywiście na zakupy do mojej pasmanterii internetowej. Do zobaczenia w kolejnym filmie.